Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bransoletkę szambala. Bransoletki szambala wyglądają bardzo różnie w zależności od tego, jakiego użyjemy sznurka. Tutaj pokazuję Wam dwa rodzaje sznurków. To jest sznurek nylonowy oraz sznurek bawełniany woskowany. Różnią się one nie tylko wyglądem, ale też sposobem, w jaki zakończamy bransoletkę. Sznurek nylonowy bowiem jest topliwy, więc możemy zakończyć bransoletkę zatapiając końcówki tego sznurka, które się skleją. Wygląda to tak. Natomiast jeżeli chodzi o sznurek bawełniany woskowany, to żeby zakończyć bransoletkę z użyciem takiego sznurka potrzebujemy kleju. Musimy po prostu zakleić końcówki i to wygląda w ten sposób. Oczywiście jeśli jesteśmy już wprawni, to spokojnie możemy zakleić taki sznurek tak, aby bransoletka wyglądała estetycznie, ale wymaga to więcej pracy moim zdaniem niż korzystanie ze sznurka nylonowego. Zacznę od zaprezentowania materiałów i narzędzi, które będą nam potrzebne do zrobienia bransoletki. Jeżeli chodzi o materiały, będziemy potrzebować 3 kawałków sznurka. Jeden około 130 cm długości, drugi krótszy 50 cm, no i najkrótszy 30 cm długości. Będziemy też potrzebować korali. Ja zdecydowałam się na kulki fasetowanego jadeitu o średnicy około 12 mm. Ważne, żeby koraliki miały na tyle dużą dziurkę, aby można było je nawlec na sznurek. Oprócz koralików wzięłam jeszcze takie metalowe kuleczki, które będą mi służyć do zrobienia zakończenia, do ozdabienia zakończenia bransoletki. Koralików i kuleczek mam w nadmiarze, bo wiadomo, podczas pracy może nam się zagubić i dlatego polecam zawsze mieć w nadmiarze, tak lepiej. Jeżeli chodzi o narzędzia, będzie nam potrzebne coś do przytwierdzenia naszej robótki. Ja tu mam deseczkę mojego projektu, która się doskonale do tego sprawdza. Będą nam potrzebne nożyczki oraz klej. Zaczynamy od nawleczenia koralików na kawałek sznurka o długości 50 cm. U mnie to zadanie było dosyć trudne, gdyż dziurka koralików, które sobie wybrałam, jest dosyć mała jak na ten sznurek. Pomogłam więc sobie igłą, już mam nawleczone koraliki. Taki sposób na nawlekanie koralików z igłą możecie znaleźć u mnie na blogu, on bardzo ułatwia sprawę. Zresztą tam jest dużo innych sposobów na przywlekanie takich niesfornych koralików z małą dziurką. Więc ja już moje koraliki mam przywleczone i mogę przejść dalej. Powodzenia w nawlekaniu. Kiedy już mamy nawleczone koraliki, czas, aby naszą robótkę przytwierdzić do czegoś, co by nam ją trzymało w jednym miejscu, żeby nam się łatwiej pracowało. Gdy pochodzimy po sieci, można znaleźć różne sposoby na przytwierdzenie robótki. Niektóre osoby przyklejają na przykład taśmą klejącą do podłoża, niektóre przypinają szpilkami do jakiegoś bardziej miękkiego podłoża. Dla mnie najlepiej jest skorzystać z takiej deseczki, która z dwóch stron ma śrubkę, do której można tak jakby przykręcić sznurek. I właśnie w taki sposób mam zamiar unieruchomić moją robótkę. Więc przykręcam z jednej strony i teraz z drugiej. Staram się, żeby tak jakby bransoletka miała tej samej długości końcówki, które są już poza śrubką z tej strony. Gdy robótka jest już przytwierdzona, będę mogła przechodzić do zaplatania.
do dalszej pracy będzie nam potrzebny najdłuższy kawałek sznurka, czyli ten mający 130 cm długości. Najpierw znajdujemy środek tego sznurka. Najłatwiej jest to zrobić poprzez złączenie dwóch końcówek sznurka i przyciągnięcie go w palcach. W ten sposób możemy znaleźć środek nawet bardzo długiego sznurka. To jest nasz środek. Teraz przystępujemy do zaplatania. Bierzemy naszą unieruchomioną już robótkę. I tak, zacznijmy może od nazewnictwa, to znaczy, żeby nam się łatwiej pracowało, nazwijmy ten sznurek sznurkiem wiodącym. Tak w makramie nazywają się sznurki, wokół których robimy supełki. Zaś ten sznurek będzie sznurkiem roboczym. W makramie sznurki robocze to te, którymi robimy supełki. Tak więc ten sznurek w ogóle nie będzie pracował. To na nim będą supełki, on sam nie będzie robił sobą tak jakby supełków. Zaczynamy poprzez włożenie tego złożonego sznurka roboczego pod sznurek wiodący. Następnie ten sznurek krzyżujemy, tak że teraz ta dolna część znajdzie się na górze i tą dolną część sznurka przekładamy ponad sznurkiem wiodącym i w oczko utworzone przez sznurek roboczy. Ten początek jest najbardziej zagmatwany, później jest bardzo, bardzo łatwo. Więc przyciągamy. W ten sposób po zaciśnięciu powstanie nam bardzo specyficzny supełek, który będzie nam pasował do reszty splotu. Nie będzie się wyróżniał, bo to jest tak jakby węzeł płaski, tylko na rozpoczęcie wygląda on nieco inaczej, poprzez to, że sznurek jeszcze nie jest przytwierdzony, sznurek roboczy nie jest przytwierdzony do sznurka wiodącego. No i dobrze, teraz będzie już znacznie łatwiej. Bierzemy sznurek roboczy znajdujący się po lewej stronie robótki i przekładamy go pod sznurkiem wiodącym i nad sznurkiem roboczym znajdującym się po prawej stronie robótki. Powstaje nam tutaj takie oczko. I teraz bierzemy sznurek roboczy znajdujący się po prawej stronie robótki, bierzemy jego koniec i przekładamy nad sznurkiem wiodącym i pod sznurkiem roboczym. Tak jakby wkładamy w to oczko i przeciągamy. W ten sposób powstaje nam już węzeł płaski. To jest tak jakby jedna część węzła płaskiego, a to jest druga, czyli to jest tylko połówką, można tak powiedzieć. To jest jeden węzeł płaski. Teraz wykonamy drugi pełen węzeł płaski, czyli najpierw bierzemy sznurek teraz z prawej strony, przykładamy pod sznurkiem wiodącym i nad sznurkiem roboczym i przeciągamy. Tutaj troszkę zrobiła się plątanina, zaraz to oczyścimy. O, wygląda to tak. I teraz bierzemy sznurek znajdujący się po lewej stronie robótki, sznurek roboczy i przykładamy go nad sznurkiem wiodącym i pod sznurkiem roboczym, tak jakby trafiając w oczko utworzone przez sznurek roboczy. Tak wygląda ten supełek. Zaciskamy. To była połówka węzła płaskiego, czyli można powiedzieć, że teraz mamy półtora węzła płaskiego. Jeden, który wykonaliśmy wcześniej i tą połóweczkę. No i wykonujemy następny węzeł. Teraz zaczynamy znowu lewą stroną. Można powiedzieć, że zaczynamy raz z lewej i raz z prawej strony, przykładając właśnie pod sznurkiem wiodącym i nad sznurkiem roboczym, a następnie drugim sznurkiem roboczym, czyli w tym wypadku prawym, przykładamy nad sznurkiem wiodącym i pod sznurkiem roboczym, trafiając w oczko utworzone przez sznurek
roboczy. No i zaciskamy. Mamy teraz 2 pełne węzły płaskie. Dalej wykonujemy ciągle ten sam węzeł, z tym, że w jakiś sposób musimy zadbać o ominięcie i oprawienie tak jakby kolejnych koralików. A tutaj troszkę przesunę, żeby było lepiej widać. Więc przesuwamy jeden koralik i wykonujemy to samo. Czyli przewlekamy sznurek roboczy pod sznurkiem wiodącym i nad sznurkiem drugim roboczym. Następny sznurek roboczy z lewej strony przykładamy nad sznurkiem wiodącym i pod sznurkiem roboczym i zaciskamy. I znowu bierzemy sznurek roboczy znajdujący się tym razem po lewej stronie. Przykładamy go pod sznurkiem wiodącym i nad sznurkiem roboczym. Następnie bierzemy sznurek roboczy znajdujący się po prawej stronie i przykładamy go nad sznurkiem wiodącym i pod sznurkiem roboczym. I zaciskamy. W ten sposób mamy jeden pełny węzeł płaski pod koralikiem znajdujący się. Możemy przyłożyć następny koralik i wykonywać to samo. Wykonujemy to, aż osiągniemy tak jakby pożądaną długość bransoletki, taką, żeby pasowała na nasz nadgarstek. Przedstawię Wam teraz kilka takich podpowiedzi i podsumowań, żeby nam łatwo się plotło, żeby nam się nic nie pomyliło. Pierwszą podpowiedzią jest to, że warto pamiętać, że zawsze zaczynamy raz z prawej strony, a raz z lewej. Jedną połówkę węzła zaczynamy z prawej strony, drugą połówkę węzła z lewej strony, czyli pierwsza połówka węzła pod sznurkiem wiodącym nad sznurkiem roboczym i nad sznurkiem wiodącym pod sznurkiem roboczym. Pierwsza połówka węzła zaczynana z prawej strony. Następnie druga połówka węzła zaczynamy z lewej strony pod sznurkiem wiodącym nad sznurkiem roboczym i znowu nad sznurkiem wiodącym i pod sznurkiem roboczym. Czyli zawsze zaczynamy na zmianę raz z prawej, raz z lewej strony i zawsze zaczynamy pierwszy ruch pod sznurkiem wiodącym. To taka pierwsza podpowiedź. Teraz druga podpowiedź, która mi na przykład bardzo ułatwiła pracę. Na początku, jak pierwszy raz robiłam szambale. Teraz byśmy zaczynali prawym sznurkiem, więc jeżeli zawiążemy na tym prawym sznurku na końcu supełek i zaczniemy zaplatać, to zauważymy, że ten prawy sznurek sukcesywnie raz jest z prawej, raz z lewej strony, czyli de facto zawsze zaczynamy tym samym sznurkiem. I właśnie tu będzie teraz dowód. Ten sznurek z lewej strony nie ma supełka, z prawej strony ma supełek. I idziemy pod sznurkiem wiodącym nad sznurkiem roboczym. Pierwszy supełek. I teraz powinniśmy zacząć z lewej strony, przepraszam. I zauważmy, że z lewej strony już mamy właśnie ten sznurek z supełkiem, czyli on się przemieścił na tamtą stronę. I znowu pod sznurkiem wiodącym nad sznurkiem roboczym. Więc jeżeli chcemy sobie ułatwić sprawę, bo myli nam się, którym teraz sznurkiem mamy zacząć połowę supełka, połowę węzła płaskiego, to możemy po prostu na jednym sznurku, na tym, którym zaczynamy, zrobić supełek albo pomalować go w jakiś sposób i wtedy się już nigdy nie pomylimy. Zawsze będziemy zaczynać tym sznurkiem, na którym jest supełek. No i dobrze. Pracujemy dalej. Zaplatamy bransoletkę. Takie zaplatanie może zająć troszkę czasu, ale nagroda jest wielka.
Już zbliżamy się ku końcowi. I jest ostatni nasz koralik. Pod nim też wykonujemy węzeł płaski. I tak, jeżeli się przyjrzymy naszemu początkowi, widzimy, że na początku zaczęliśmy od 2 węzłów płaskich, więc musimy zakończyć dokładnie w ten sam sposób, żeby bransoletka była symetryczna. Mamy już 1 węzeł płaski, teraz wykonujemy jeszcze 1. Gotowe. Teraz czas, by zakończyć bransoletkę w jakiś sposób, zabezpieczyć końcówki, tak żeby one się nie rozplotły. W tym celu obracamy naszą robótkę na drugą stronę. Supełek wykonujemy po odwróceniu robótki, gdyż zależy nam, żeby nie był on widoczny, żeby znajdował się on wewnątrz bransoletki. Po odwróceniu robótki wykonujemy więc zwykły supełek. Możemy, żeby płasko leżał, możemy wykonać go tak jak węzeł płaski, z tym, że pomijając sznurek wiodący. Dodatkowo musimy go wykonać innym sznurkiem, niż wykonywalibyśmy teraz kolejny ruch, czyli nie tym supełkiem, tym z prawej strony. Więc normalnie byśmy przykładali pod sznurkiem wiodącym, ale tutaj pomijamy go, i nad roboczym, więc jest nad roboczym. Następny zaś przechodził nad sznurkiem wiodącym, którego pomijamy, i pod roboczym, czyli tak by wyglądał ten węzeł z zupełnym pominięciem sznurka wiodącego. Dlatego akurat w ten sposób zaplatam węzeł, żeby właśnie on płasko leżał na robótce. Tak wygląda nasz węzeł. Moim zdaniem jest dość schludny. Teraz trzeba będzie użyć nieco kleju, żeby go zabezpieczyć. Możemy używać różnego kleju. Ja tutaj użyję po prostu kropelki. Podklejamy. Staramy się nie dać zbyt dużo kleju, żeby nie pojawił się jakiś znak po drugiej stronie bransoletki. No i czekamy chwilę, aż klej wyschnie. Po wyschnięciu kleju pozostanie nam odciąć te sznurki robocze. Do odcięcia sznurków roboczych możemy użyć po prostu nożyczek. Ja jednak mam taki sposób, że gdy chcę bardzo blisko supełka odciąć sznurki, to używam takiej obcinaczki do paznokci. I moim zdaniem to jest świetna sprawa, bo cążki można bardzo, bardzo zbliżyć. Trzeba tylko uważać, żeby nie przyciąć bransoletki przy okazji obcinania. Więc obcinamy. Później jeszcze po odczepieniu całej robótki będziemy mogli dociąć te sznureczki, jeśli coś by tam odstawało. Obcinamy z drugiej strony. O. I nasz supełek wygląda całkiem schludnie, natomiast z przodu jest praktycznie niewidoczny. Teraz przejdziemy do robienia zapięcia bransoletki. W tym celu zupełnie odczepiamy naszą robótkę, tak żeby była zupełnie ruchoma. Tak wygląda nasza robótka po odczepieniu. Teraz czas na wykonanie zapięcia. Zapięcie będzie klasycznym takim szambalowym zapięciem. Żeby je wykonać, musimy złożyć naszą bransoletkę i połączyć oba te końcówki sznurka wiodącego, jeden równolegle do drugiego. Teraz będziemy zaplatać węzełki płaskie najkrótszym, ostatnim sznurkiem, który nam pozostał, tym 30 cm.
Supełki będziemy zaplatać na tym złożonym sznurku wiodącym. Wymaga to nieco wprawy, żeby rozpocząć. Rozpoczynamy dokładnie tak, jak rozpoczynaliśmy zaplatanie bransoletki. To jest, składamy sznurek na pół, przykładamy pod sznurkami wiodącymi. Teraz krzyżujemy go i dolny sznurek roboczy wkładamy w to okienko, w tą dziurkę utworzoną przez właśnie sznurek roboczy i przeciągamy. Tutaj może nam się porobić nieco zamieszania. Ważne, żeby to okiełznać. O, sytuacja opanowana. Zależy nam, żeby ten 30 cm kawałek sznurka był mniej więcej poprzez ten supełek podzielony na pół. Teraz możemy zobaczyć, że już to się nawet troszkę trzyma. No i dalej wykonujemy po prostu węzełki płaskie, tak jak poprzednio. Najpierw teraz z lewej strony, później z prawej. Tutaj nie możemy zaciskać tych węzełków bardzo mocno. Musimy je zaciskać z umiarem, tak aby sznurki wiodące znajdujące się wewnątrz tego słupka z węzełków płaskich mogły się poruszać. Zaplatamy. Ten łącznik może być różnej długości w zależności od naszych preferencji. I gotowe. Teraz możemy jeszcze sprawdzić, czy nie wykonaliśmy naszego splotu zbyt ciasno. To znaczy, czy nasza bransoletka otwiera się i zamyka. Możemy pociągnąć w tę stronę, by zobaczyć, czy się zamknie, i pociągnąć w przeciwną, by zobaczyć, czy można ją poluzować, otworzyć. Trzeba przy tym uważać, żeby nie wyciągnąć tego splotu z naszych sznurków wiodących. Jeżeli wszystko jest ok, możemy zakończyć i tę część bransoletki. Tak jak poprzednio, odwracamy splot na lewą stronę i wykonujemy tutaj taki węzeł płaski, ale bez oplatania sznurków wiodących, czyli nad sznurkiem lewym roboczym i pod sznurkiem prawym. Zaciskamy. Wykonany w ten sposób węzeł będzie płasko przylegał do poprzednich. Teraz zabezpieczamy supełek klejem. I tutaj bardzo ważna rzecz. Jeżeli damy zbyt dużo kleju, może on nam skleić sznurki wiodące znajdujące się wewnątrz tego słupka z węzłów płaskich. I wtedy cała nasza praca na marne. Dlatego można się troszkę zabezpieczyć, przesuwając ten słupek na tak jakby końce sznurków wiodących. Jeśli by niestety nam się tutaj skleiło, będziemy mogli odciąć tą część i spróbować jeszcze raz wykonać to zapięcie, jeszcze raz je podkleić. Mamy nadzieję jednak, że tak nie będzie, że wszystko będzie w porządku. Więc bierzemy tu nasze zapięcie i zabezpieczamy je klejem. I znowu, gdy klej wyschnie, możemy odciąć te dwie końcówki. Zwróćmy uwagę, by nie odciąć tych sznurków, które są sznurkami wiodącymi. Odcinamy końcówki sznurków roboczych. Zapięcie gotowe. Możemy sprawdzić, jak działa, czy nic się nam nie skleiło. Na szczęście wszystko jest jak najbardziej w porządku. Możemy zamknąć naszą bransoletkę. Teraz pozostaje nam tylko ozdobić końcówki sznurków. Końcówki, które ozdobimy,
powinny mieć tak około 3,5, może 4 cm, tak abyśmy mogli sobie spokojnie później otwierać i zamykać bransoletkę. Ja zrobię to na oko. Jeżeli ktoś nie jest pewny, warto sobie sprawdzić, wymierzyć, ile potrzeba nam takiej końcówki, żeby wygodnie nam się korzystało z bransoletki. Najpierw zawiązuję supełki, które oddzielą nam koralik, tak aby nie przemieszczał się po sznurku. Niektóre osoby wolą, aby koraliki się przemieszczały, wtedy supełek można dać tylko na sam koniec. Ja najpierw zaczynam od supełków. Supełki już mam. Teraz czas na kuleczki. Zdecydowałam się na takie metalowe kuleczki. Tutaj ile nałożymy kuleczek zależy od naszych preferencji. Ja myślę, że 3 będą w sam raz. Nakładam 3 kuleczki na jeden sznurek. To może nam się troszkę rozdwajać. Jeżeli sznurek nam się rozdwaja, możemy go przyciąć. Będzie nam łatwiej nawlekać. Już mam 3 kuleczki i teraz zabezpieczam je supełkiem, żeby się nie zsunęły. Robię to ciasno. Mocno zaciskam supełek. Teraz biorę drugi sznureczek i tutaj również nakładam 3 kuleczki. I również zabezpieczam supełkiem. Staram się, żeby supełek był jak najbliżej kuleczek, żeby to wszystko było ciasne. Gotowe. Pozostało tylko odciąć zbędne kawałki sznurka i zabezpieczyć supełki klejem. Klej już prawie wysechł, a tak wygląda gotowa bransoletka. A wcześniej, przygotowując dla Was tutorial, zrobiłam już taką bransoletkę dla siebie. Jest ona znacznie mniejsza, gdyż mój nadgarstek też jest niedużej średnicy. Tutaj użyłam jeszcze grubszego sznurka. A tutaj dla odmiany bransoletka zrobiona na znacznie cieńszym sznurku. Ta jest z różowym kwarcem. Jak widać, bardzo różnie wyglądają takie bransoletki w zależności od użytych materiałów. Mam nadzieję, że mój tutorial zachęcił Was do zrobienia sobie właśnie takiej bransoletki. No i to chyba tyle.